Cześć wszystkim. Dzisiaj na warsztacie w Autoserwis Dworaczek Mercedes GLE. Auto z 2020 roku, 2 litry, biturbo, 245 koni, 175 tysięcy kilometrów przebiegu. I na co auto do nas trafiło? Mamy przedmuch, słuchajcie, spalin na kolektorze wydechowym. 185 tysięcy przebiegu i wydmuchana uszczelka pod kolektorem wydechowym. Słabo to wygląda, ale żeby to naprawić, to prawdopodobnie, zobaczcie jak to tu wygląda, będziemy musieli zdemontować silnik z tego Mercedesa, żeby zdemontować całą tą ekologię, czyli te filtry, te dwie turbiny i dopiero dostaniemy się do uszczelki pod kolektorem wydechowym. Zaraz Wam autko zapalimy, pokażemy jak pracuje i gdzie wydostają się spaliny. Zapraszam. Odpalamy. Pogazuj. Mam nadzieję, że widzicie jak wydostają się spaliny i jak to auto charakterystycznie, jak ten silnik charakterystycznie piszczy. My tam zaglądaliśmy kamerą, tam jest strasznie okopcone. Wokoło cylindra tutaj na kolektorze wydechowym, gdzie znajduje się cylinder pierwszy i ewidentnie widać, że tam puściła uszczelka pod kolektorem wydechowym. Słuchajcie, zaraz to wszystko zdejmiemy, osłony, auto uniesiemy i zobaczymy, czy będziemy silnik wyciągali, czy zrobimy to na samochodzie, ale na 99% będziemy motor wyciągali w dół. To jest zła baba. Dobra. Uważaj, bo Cię wytnę. Odejdź. Tam zawieszenie wyszło? Tak. Tu jest, wał jest. Wyciągamy silnik z Mercedesa. Wszystko mamy już porozkręcane. Silnik przy pomocy stołu krzyżowego wyciągamy w dół, także bierzemy się do pracy. Silnik z Mercedesa zdemontowany, ale zanim przystąpimy dalej do rozbierania, zanim zdejmiemy tutaj tą całą ekologię, najpierw zabezpieczymy wszystko i pójdzie to wszystko do umycia. Umyjemy go, tutaj jest niesamowicie zabłocony, pełno piachu wszędzie, możecie sobie zobaczyć. Użytkowany w ciężkich warunkach sprzęt. My to wszystko zmyjemy, wydmuchamy, osuszymy i dopiero zaczniemy ściągać te DPF-y oraz katalizatory SCR. I teraz tutaj do tych, którzy twierdzą, że da radę to te turbiny zdemontować na samochodzie. Życzę powodzenia, ale jeżeli Wam się uda, to chętnie zobaczę nagranie. Wywozimy i myjemy silnik. Zespół nadpędowy, czyli silnik, mamy już z tego piachu, razem oczywiście z zawieszeniem, z wózkiem, to wszystko wymyte. A dlaczego żeśmy to umyli? Słuchajcie, czystość pracy jest bardzo ważna. Jeżeli rozbieracie taki brudny silnik i na taki piach to wszystko poskładacie, niestety raczej to chodzić długo nie będzie. Dlatego najpierw myjemy, zostało wszystko odmuchane, wydmuchane, osuszone i teraz przystępujemy do rozbierania, tak? Czyli ściągamy katalizatory i filtry cząstek stałych, później zdejmiemy dwie turbiny i dostaniemy się do kolektora wydechowego. Zobaczymy, czy przepalił tylko uszczelkę, czy wygiął się kolektor, czy pękła, urwała się szpilka. To wszystko zaraz się okaże. Rozbieramy.
Jak widzicie, turbiny z Mercedesa zdemontowane. Leżą tutaj mnóstwo przewodów układu chłodzenia, zasilania olejem i co teraz będziemy robili. Na pewno wszystkie te o-ringi, które się znajdują tutaj, trzeba będzie wymienić. Troszeczkę wszystkie uszczelki również. Troszeczkę czasu będziemy musieli poświęcić na to, żeby znaleźć te wszystkie części i tutaj raczej wszystko pójdzie z oryginału, bo zamienników nie będzie, tak? A co do kolektora? Kolektor mamy tu, zobaczcie. Tutaj ta blacha jest pęknięta. Niesamowity przedmuch tu od dołu. Wszystko czarne. Tak? Żadna szpilka nie jest urwana. Ja już 2 szpilki odkręciłem tutaj z tej strony. Zaraz go zdemontuję i zobaczymy, czy wypaliło tylko uszczelkę, czy ten kolektor wydechowy jest krzywy. Jeżeli jest krzywy, zobaczymy, jaką podejmiemy drogę naprawy. Czy będziemy go planowali, czy zamówimy nowy, to się zaraz wszystko okaże. Wszystkie nakrętki odkręcają się razem ze szpilkami. Zobaczcie, tu mamy tą pękniętą blachę. Jedną część, tutaj jest druga. Włożymy sobie to tutaj i za chwilę schowamy wszystko w pudełkach. Sama nakrętka się odkręciła. Tą uszczelkę trzeba będzie również założyć tutaj nową, razem z tym V-bandem. Mamy. Ciach. Wszystko okopcone. I zaraz będzie zdemontowany. Jeszcze parę śrubek. Tu w ogóle nie przykręcona. I dlatego puścił. Tak jest. Ta śruba w ogóle praktycznie nie była przykręcona. Także i on tutaj furczał, bo było widać, jak żeśmy go diagnozowali. Także raczej tutaj ten kolektor krzywy nie będzie. Zobaczcie, jaka czarna. Tutaj jeszcze, tu mamy tu. Drugą część zaraz wymienię. Poszło. I jeszcze jedno. Ciach. Puść. Tak jak mówiłem, zobaczcie, nie ma przepalona uszczelka na pierwszym cylindrze, tak jest. A co do kolektora, ta blacha jest razem z kolektorem, ale widziałem gdzieś w katalogu, że można zamówić samą. Zaraz położymy sobie tutaj linią i zobaczymy, czy jest jakaś krzywizna, czy nie ma krzywizny, czy wystarczy po prostu wymienić uszczelkę i to dobrze skręcić, ale to za chwilę. Mieliśmy mierzyć kolektor, czy nie jest krzywy, ale już Wam mogę powiedzieć, że mierzyć go nie będziemy, bo on jest do wymiany. Po oczyszczeniu okazało się, zobaczcie, jaką tutaj ma dziurę. Wydmuchało normalnie, ktoś bardzo długo, po prostu klient, nie ktoś, tylko klient bardzo długo jeździł. I to jest nie do uszczelnienia. Nie zamierzam tego planować, kombinować, cudować, że tak powiem. Zakładamy nowy kolektor. Zadzwonimy jutro, zobaczymy, ile kosztuje, czy jest dostępny i zakładamy nowy kolektor z nową uszczelką. Czyścimy wszystko i zaczynamy Mercedesa składać.
Odkręcimy zaraz uszczelkę kolektora i sprawdzimy, czy uszkodzeniu nie uległa głowica, bo tak wypalony kolektor dosyć mocno. Może mamy uszkodzone też tutaj przy linie po stronie głowicy. Nie, widać, że jest wszystko w porządku, czarne, ale równe. Także oczyścimy teraz to wszystko, zamówimy części i zaczniemy silnik powoli składać. Doszły części do Mercedesa i zaczynamy powoli składać. Mnóstwo uszczelek, mnóstwo o-ringów, wszystko praktycznie z oryginału, zobaczcie. Kolektor wydechowy, też również oryginał. Co do tutaj tej przepalonej uszczelki, prawdopodobnie mamy tutaj wadę związaną z tym, że te kolektory się odkręcają, bo był bardzo lekko przykręcony, a tam, gdzie była dmuchnięta uszczelka, tak naprawdę odkręciłem tą nakrętkę ręką. Mercedes nam tutaj poprawił. Występują nakrętki poprawione z ząbkami. Tak? I te blachy, które mamy tutaj z tej strony, również mają takie wypusty, gdzie ta nakrętka nam się dokręcamy taką nakrętkę i nie ma możliwości już odkręcenia. Tak? Jest to jednorazowe, ale wychodzi na to, że po prostu, że te kolektory się odkręcały i była wada. Tak naprawdę Mercedes powinien zrobić na to akcję serwisową i wziąć to na klatę i to klientom poprawić. Słuchajcie, składamy nowiutkie szpilki, nowiutkie nakrętki, te blachy, kolektor. Czyszczę teraz to wszystko i zaczynam powoli składać. Wkręcamy nowe szpilki, a z jaką siłą taką szpilkę, ósemkę dokręcić do głowicy. Słuchajcie, tutaj w tym przypadku 15 Nm i to jest siła wystarczająca, z jaką powinniśmy przykręcić właśnie taką szpilkę. Także kręcimy na 15 Nm szpileczki, nową uszczelkę zaraz i zakładamy kolektor. Turbiny do Mercedesa zamontowany również nowiutki kolektor wydechowy z oryginału, to już Wam pokazywałem. Wszystko zużyliśmy na nowych uszczelkach oraz na nowych o-ringach. Byliśmy również wczoraj w Olsztynie, ponieważ w serwisie Mercedesa, ponieważ nie przyjechały nam wszystkie części na warsztat. Tak jak mówiłem, wszystko wróciło na swoje miejsce, filtry cząstek stałych zamontowane, turbiny również tak. Teraz przy pomocy stołu krzyżowego montujemy silnik do karoserii. Na sam koniec wymiana wszystkich filtrów oraz oleju. Silnik w Mercedesie wrócił na swoje miejsce. Wszystko mamy już poskładane, zalane świeżym olejem oraz odpowietrzony układ chłodzenia i zalany świeży płyn chłodniczy. Jak widzieliście, mieliśmy dmuchniętą uszczelkę pod kolektorem wydechowym. Wymieniliśmy również kolektor, który miał taki wżer. Pokazuję Wam to wcześniej na filmie. Zamontowaliśmy poprawione nakrętki oraz blachy, które uniemożliwiają odkręcenie się, luzowanie tego kolektora. Te kolektory prawdopodobnie w tych silnikach się luzują. Mercedes już to poprawił i wypuścił właśnie nakrętki z takimi ząbkami i te blachy z takimi blaszkami, które po prostu one przy dokręceniu klikają i nie puszczają, żeby te kolektory, nakrętki się luzowały. Jest to też, może warto dodać, te blachy, które trzymają cały kolektor wydechowy, są jednorazowe. I tutaj mamy koniec. Na sam koniec wymieniliśmy wszystkie filtry, łącznie z filtrem kabinowym oraz olej w silniku i zastosowaliśmy płukankę. A dlaczego zastosowaliśmy płukankę w tym egzemplarzu? Zobaczcie, jak wygląda olej. A teraz patrzcie na ściany. Ten olej jest jak smoła. Niesamowicie czarny. I dlatego podjęliśmy decyzję, żeby zastosować płukankę i oczyścić troszeczkę ten silnik z tego oleju. Zlaliśmy olej, zalaliśmy świeżym, oryginalnym olejem Mercedesa. Tu mamy płukaneczkę. I został również dolany dodatek do układu paliwowego.
Zostaje jazda testowa, słuchajcie. Teraz Wam auto odpalę, pokażę jak chodzi, bo silniczek dosłownie mruczy. Nic nie piszczy, nic nie gwizdże. Zobaczcie jaki tutaj mamy wyświetlacz w tym Mercedesie. Przebieg tego Mercedesa 174 tysiące kilometrów. Zobaczcie, coś pięknego. I wydmuchało uszczelkę pod kolektorem wydechowym. Tak jak mówiłem, silniczek chodzi bardzo ładnie, nic nie piszczy, nic nie gwizdże, nie mamy żadnych przedmuchów. Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam wszystkich.